Pięknie. Witam Was w ten piękny, wiosenny dzień. Za moimi plecami stoi Ford Bronco z silnikiem 2.7 V6 w wersji Wildtrak Sasquatch. I co jest ważne, to jest wersja, która w Polsce jest niedostępna. Ale dlatego, że jest dostępna za oceanem, ma czasami lepszą cenę niż te w Polsce. Ford Bronco wszedł na rynek samochodów tak naprawdę z wielkim przytupem. Wydawało się, że to będzie fajny samochód, który będzie dobrą alternatywą dla Wranglera. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Na początku wszystkie media donosiły, że to jest naprawdę słaby samochód, że on nie jest dobry i coś jest z nim nie tak. Dlatego przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, żeby to sprawdzić. A moje pierwsze wrażenia z jazdy zostawię Wam to na koniec. Zobaczycie. Nie wiem, czy do końca ze mną się zgodzicie, ale możecie już teraz w komentarzu napisać, który z nich jest lepszy. Dlatego zapraszam Was na super test w tej pięknej pogodzie, a to co fajne, to my już mamy ściągnięty dach. Jedziemy! Po prostu chcesz go kupić. Chciałbym, tylko nie wiem, po co mi kolejny bezsensowny samochód. Zabawa jest przednia. Pierwszy Ford Bronco zadebiutował w 1966 roku. Built to go wherever there's a foothold. I to była bardzo surowa terenówka, odpowiedź na Jeepa CJ. Tough, strong and dependable. I co ważne, przez te lata wszystkie od 1966 roku Bronco ewoluował z tej właśnie terenówki do SUV-a aż do 2021 roku, kiedy Ford postanowił wskrzesić legendę. Introducing the return of a legend. Forda Bronco można mieć w bardzo wielu wersjach. Wszystkie te wersje są dostępne za oceanem w Stanach Zjednoczonych. W Polsce można ten samochód dostać w dwóch wersjach, Outer Banks i Badlands. A ta wersja Wildtrak jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, dlatego jest to ciekawy egzemplarz na polskim rynku. To, co przede wszystkim wyróżnia Bronco i tę wersję, w tym egzemplarzu oczywiście to mamy, to jest to, że ten samochód posiada 3 blokady, centralną, tylnią oraz przednią. I to jest w sumie bezpośredni konkurent w tej kategorii dla Jeepa Wranglera Rubicona. Wykrzyż w tym samochodzie istnieje, ale to nie Wrangler, chociaż... Ale nie, no brakuje mu tego, bo Toyota dohamowała tutaj. Tak, ale tu systemu nie ma, bo tu jest, ale są blokady. Właśnie zapiąłem. Aha, zapiąłeś? No. I teraz chcę zobaczyć, czy pójdzie. A tylko tył? Tak. No i teraz tak, w porównaniu na przykład do Land Cruisera. Land Cruiser teoretycznie przejechał, ale też nie bez pomocy, bo Land Cruiser nie jechał na otwartych mostach, ale ze swoimi systemami dohamowywania. A tutaj przejechaliśmy z jedną blokadą i w zasadzie bez większych problemów wykrzyże to wszystko starczyło, a zaznaczamy, że nadal jeździmy stokowym autem. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę dane producenta i Bronco i Wranglera, to wyszłoby nam, że Bronco jest troszeczkę krótsze i szersze od Wranglera. Tyle, że te różnice mogą wynikać z długości parapetu, w cudzysłowie, parapetu, który jest we Wranglerze z przodu, albo jakichś elementów z tyłu czy koła zapasowego. Te samochody są rozmiarowo na długość podobne. Za to Bronco ewidentnie jest szersze i to podczas jazdy czuć. W tym samochodzie mamy do dyspozycji system GOAT po polsku, to oznacza Goes Over Any Terrain. Mamy tutaj bardzo wiele trybów, z których możemy skorzystać i komputer pomoże nam w ciężkim terenie. Do wykorzystania naprawdę jest bardzo dużo, a na wyróżnienie zasługuje tutaj tryb Baja. Jeżeli mielibyśmy tutaj zawieszenie jak z Raptora, to faktycznie byłoby się nad czym pochylić. Mamy w tym samochodzie z tyłu sztywny most na zawieszeniu typu Forlink, z przodu mamy podwójne wahacze na niezależnym zawieszeniu, co jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj 3 blokady. Standardowo w sztywnym moście się takie rzeczy zdarzają, ale w przednim moście raczej jest to, a raczej w półmoście, czyli przy niezależnym zawieszeniu, raczej jest to rzadkość. Przez co też to wpływa na, to niezależne zawieszenie wpływa na jakość jazdy tym samochodem i to jest dużo wygodniejsze niż jazda którymkolwiek samochodem ze sztywnym mostem. Jeździłem
wieloma samochodami z różnymi zawieszeniami, nigdy nie osiągniesz takiego komfortu jak niezależne zawieszenie. Kolejną rzeczą, którą uważam, że jest fajniejszym rozwiązaniem w stosunku do Wranglera, mianowicie jest silnik. Teoretycznie jest mniejszy, bo ma 2,7 koma pojemności. V6 brzmi fenomenalnie, fajnie, basowo i daje bardzo przyjemny oddźwięk. Generuje delikatnie ponad 330 koni i delikatnie ponad 560 Nm, co daje naprawdę radochę z jazdy w porównaniu do Pentastara. Plus jeszcze uwaga, za kwotę niedużą, bo kilku tysięcy złotych, jesteśmy w stanie zrobić z tego, uwaga, ponad 400 koni i ponad 700 Nm. I to samym programem, bez modyfikacji, więc jak mam mieć tyle kuca w takim aucie, to już naprawdę będzie latać. Dosłownie będzie latać. Spięte to wszystko jest z, uwaga, nie przejęzyczyłem się tutaj, 10-stopniową skrzynią biegów. Bardzo podobne rozwiązanie jest w Fordzie Rangerze Raptorze. Bardzo dobrze zmienia biegi, mimo że ich jest dużo, przez co to też wpływa na spalanie, a raczej jego obniżenie. Bo jazdę tutaj przetestowaliśmy i myślę, że żaden Wrangler nie będzie miał podejścia do tego, żeby to zrobić w takiej wartości. Poza tym auto w stoku wychodzi delikatnie wyliftowane, to jest jakieś 1,5 do 2 cali, plus jeszcze prawie na 35. To jest w tym momencie takie 34,5, ale już można tutaj wsadzić bez problemu 35, czyli to 335, 12,5, 17 bez problemu wejdzie tutaj w to obręcz i jeździmy nadal stokowym samochodem, co w aucie tego typu z niezależnym zawieszeniem jest praktycznie niespotykane. A teraz a propos terenówek i podnoszenia terenówek, ponieważ na takim podnośniku dwukolumnowym nie jest to na tyle, na ile oczywiste byśmy chcieli w porównaniu na przykład do osobówek. Dlaczego? Po pierwsze, łapa przy tym powinna być 3-segmentowa, tak jak mamy tutaj. Musimy podstawić sobie stopy pod ramę. Rama tutaj z przodu akurat mamy bardzo fajnie, bo jest płaściutka. I tutaj jesteśmy w stanie sobie ładnie pod montaż budy pięknie sobie podstawić. Z tym, że z tyłu robi się nam kolejny problem, mianowicie z tyłu, jak sobie zobaczycie, mamy montaż wahacza. I tutaj łapę musimy sobie wkręcić, a tu łapę musimy sobie wykręcić. I wtedy mniej więcej sobie poziomujemy samochód do podnoszenia. No to podnosimy. No to witamy pod bronką. Co my tu mamy? Mamy tutaj tak, aluminiowy wahacz dolny, aluminiowy wahacz górny, mamy podwójny wahacz, standardowa konstrukcja tak samo z Toyoty. Mamy tutaj żeliwną zwrotnicę i tutaj jest pierwsza wada konstrukcyjna Bronco, mianowicie te cieniuteńkie łączniki do drążka kierowniczego, które są najbardziej wadliwą konstrukcją. Bądźmy szczerzy, te naście mm to nie jest, ale jest rozwiązanie, wymienia się całe, plug and play, pasuje, jest ta opcja. Mamy tutaj całą kolumnę, to nie jest kolumna MacPhersona, tylko to jest kolumna amortyzatora z sprężyną zintegrowaną. Mamy tutaj półosie na podwójnym przegubie, ze względu na to, że mamy niezależne zawieszenie z przodu. Mamy tutaj półmost. Mamy tutaj zacisk dwutłoczkowy, konkret z prawa, kawał tarczy. Tutaj mamy konkretny drążek stabilizatora z mniejszymi trochę łącznikami, aczkolwiek też ciekawy, bo ten łącznik jest przykręcany od góry, a nie poziomo. Tutaj mamy reduktor i tu jest kawał reduktora. Bym powiedział, że nawet chyba większy jak jest w Patrolu. Więc jest nadzieja, że nie zepsuje się za szybko. Wały mamy połączone na homokinetykach. Kawał ramy, aczkolwiek nie wydaje się, żeby była jakaś turbo gruba. Z tym, że pamiętajmy, że to jest stal, która jest walcowana. Więc, jeździliśmy ostatnio, więc ona nie musi być aż tak gruba. Generalnie chodzi o zejście z wagi i poczucie jej, poprawienie jej sztywności. Tutaj mamy dość gruby wał z magicznym napisem Dana, więc prawdopodobnie to samo co w Jeepie. Zawieszenie takie samo jak we Wranglerze, w Patrolu i tak dalej, czyli mamy tutaj dolny wahacz, górny wahacz, tutaj mamy łącznik stabilizatora, który paradoksalnie od tylnego jest znacznie cięższy i z tym łączniczkiem, bo nie można tego nazwać łącznikiem, który jest 10 cm, 8 cm, czyli taki bym powiedział symboliczny. I z tyłu ciekawostka, już Wam świecę po całości, mamy tutaj amortyzator ze zbiorniczkiem Bilsteina z pięknym, wielkim napisem,
ale mamy z tyłu zintegrowaną sprężynę z amortyzatorem. Most, jak widzicie, jest otwarty. Co jeszcze z ciekawostek? Tutaj jest zwykły drążek Panharda. Dziwię się, że tutaj nie zrobili tak w Raptorze na przykład drążka Wata, żeby ten most pracował sobie równo, a nie skręcał. Tutaj mamy dodatkową konserwację na progach. No to już nie mamy, to mamy, to nie mamy. Nic nie jest zardzewiałe. O, to jest fajne. Mamy stalową osłonę. Przedniego mostu, no w zasadzie mostu, w zasadzie silnika, pokrywy pod silnikiem, ale też chroni nam most. Dostęp tu jest taki w miarę do wszystkiego, ale to jest kawał blachy, to jest jakaś 2, 3 blacha, czyli też nie w kij dmuchał. W środku ten samochód oferuje praktycznie wszystko. Jeśli chodzi o multimedia, to ma 12-calowy ekran, CarPlay, Android Auto i to wszystko bezprzewodowo. To jest po prostu samochód z 2021 roku. Pewien popularny kanał offroadowy powiedział, że to wnętrze jest źle wykonane, że skrzypi, że nie wiadomo co, ale patrzcie. To jest normalne w tego typu autach. Naprawdę tu nie ma nic ponad przeciętność, jeżeli chodzi o ten. Jak pokażę Wam, jak to wygląda we Wranglerze, czy pokażę Wam to, jak to wygląda w osobówkach, to jest ten sam poziom. Nie ma czegoś takiego, żeby to się nie uginało i to wcale nie skrzypi. Poza tym dachem, który no niestety przez te luźne elementy, które ma tutaj montażowe i przez tą latającą powłokę, no tutaj niestety będzie ten odgłos, ale to wnętrze jest naprawdę ok wykonane jak na tego typu auto, bo założenie tego samochodu jest takie, że można je myć w środku bez problemu wodą. Zobaczcie, że wszystkie przyciski są ogumowane i cały środek jest tak zrobiony, żeby tutaj nie było problemu, jeżeli się je zaleje i będzie się jeździć bez dachu. Bo takie jest założenie tego samochodu. To ma być terenówka. Kolejnym ciekawym aspektem, jeżeli chodzi o Forda, który przygotował się na modyfikację, bo oni już wiedzą, że wszyscy modyfikują swoje auta, są mianowicie te przyciski. W całym samochodzie jest dodatkowa skrzynka bezpieczników i przekaźników i możemy sobie zamontować na przykład dodatkowe oświetlenie, nie wiem, jakieś akcesoria, które są odpowiednim prądem do odpowiedniego prądu. I to wszystko jest w instrukcji samochodu, jak to podłączyć i mamy to wszystko pod ręką, więc nie musimy nic dodatkowego instalować. Nawet jeżeli ktoś jest zdolny i potrafi to robić i potrafi się w elektrykę, to może do tego podłączyć hebel od wyciągarki sterowany elektrycznie. Kolejną ciekawą rzeczą jest mianowicie założenie Forda a propos modułowości tego auta. Tutaj mamy takie podszyby dość mocno rozbudowane, do którego możemy sobie przyczepić konkretne elementy i te elementy są już do kupienia, czy to na aftermarketowo, czy to częściowo przez Forda. Auto jest ogólnie z założenia całe modułowe. Na przykład tutaj mamy uchwyt na coś, na którym jest napisane, że możemy maksymalnie zapakować 150 funtów, czyli około 70 kg i możemy to spokojnie przypiąć. Także też tego trochę jest. I to jest fabrycznie, więc nie musimy już kombinować. Właściciel Jeepa Wranglera za kierownicą Bronco. No i generalnie pierwsze różnice, jakie są, jakie widzę i słyszę, wcale nie są tak kolosalne, ale jednak są. Chodzi przede wszystkim o dźwięk w środku. Weźmy pod uwagę, że tutaj jest miękki dach. To nie jest twardy dach, tak jak ja mam we Wranglerze, jak wiele Wranglerów ma. Tutaj akurat jest zamontowany miękki dach i dzisiaj to będzie bardzo duża zaleta, ale nie jeśli chodzi o dźwięk. W środku tego samochodu przy prędkościach autostradowych generalnie słychać szum, słychać dźwięki z zewnątrz, ale tak jak mówię, to jest miękki dach. Tak ma być, bo to jest samochód właśnie do tego, żeby taki był. Jeśli chodzi o trakcyjność, jakby jazdę w trasie z prędkościami autostradowymi, ekspresowymi, to ten samochód naprawdę bardzo ładnie trzyma się drogi i jedzie. Przede wszystkim zwarty, w przeciwieństwie do Jeepa Wranglera, zwarty układ kierowniczy. To nie jest, powiedziałbym, typowy amerykański samochód, ponieważ tutaj, jak skręcacie kierownicą, to on reaguje w miarę na bieżąco. Na pokładzie mamy V6, która nawet jadąc w tej chwili z przepisową prędkością po autostradzie 120 na godzinę podjeżdżamy do samochodu, deptamy i to auto jedzie. A przy okazji ma fenomenalny dźwięk V6.
Wchodzimy w tej chwili w miejsce, w którym będziemy mogli trochę więcej pojeździć w terenie, ale to, co już teraz można powiedzieć na temat jazdy w trasie. Wygodnie, komfortowo przy prędkości 120-140, troszeczkę głośno w środku, ale poza tym jest bardzo wygodnie. Spalanie w tym momencie na przestrzeni 20 km jazdy ekspresowej to jest 16 litrów i podejrzewam, że przy ekspresówce, autostradzie mniej już raczej nie będzie. Co jest fenomenalne w tym samochodzie, a czego znowu się odwołam, nie ma we Wranglerze, to jest to, że ta V6 przy ruszaniu bardzo fajnie robi hałas, a rusza na przykład tak. Zjechaliśmy troszkę z autostrady i z drogi ekspresowej. Możemy zobaczyć, jak ten samochód jeździ na takich normalnych podmiejskich drogach. Spalanie nam spadło do 13 litrów na setkę, więc podejrzewam, to jeszcze sprawdzimy, ale podejrzewam, że taka jazda podmiejskimi drogami w okolicy 10 litrów jest osiągalna bez problemu. Skrzynia biegów, 10-biegowy automat, który bardzo płynnie zmienia biegi, a to, co mi się podoba, to na dole, przy niskich biegach jest takie ładne. Jak ktoś jeździł motocyklem i bardzo fajnie umiał zmieniać biegi, to dopóki jakby ten dźwięk, gdzie jest najfajniejszy, on wtedy przełącza ten bieg i jest takie w. To jest takie fajniutkie w tym samochodzie. Uruchomiliśmy właśnie asystent zjazdu, który jest w standardzie w tym samochodzie. No i faktycznie mamy kilka opcji ustawienia prędkości sobie tego zjazdu. To nas działa całkiem fajnie. Powiedziałbym, że działa przewidywalnie. Nie ma tak jak w niektórych samochodach, że on nagle się rozpędza i masz wrażenie, że nie wiesz, czy zadziała. Tutaj faktycznie od samego początku on już reguluje prędkość. Możemy troszkę przyspieszyć, bo faktycznie zdaje się, że bardzo powoli jedziemy, a my jedziemy na reduktorze. Ten reduktor działa w taki sposób, że tutaj ma 10 biegów na reduktorze dostępnych, co jest bardzo ciekawe. W terenie faktycznie ta jedynka naprawdę jest bardzo wolna. W tej wersji Wild Track tutaj reduktor jest 3:6:1, więc to faktycznie jest bardzo zwolniona prędkość. I teraz, nie? Oderwane? Tak. Testujemy te maksymalne możliwości tego auta, tak gdzie ma ten wykrzyż, gdzie nie ma tego wykrzyżu i okazuje się, że no, da się dużo tutaj poćwiczyć i go sprawdzić. Trzeba było dużo więcej czasu spędzić na takich wykrzyżach, na tym, żeby zobaczyć są jego ograniczenia, ale i tak jak na stokowe auto uważam, że jest naprawdę super, jeszcze biorąc pod uwagę to, że to auto ma 3 blokady. Mimo to, że mam wyłączoną kontrolę trakcji, strasznie go ogranicza. Spróbuję teraz na innym trybie, spróbuję wszystko powyłączać, co jest, bo wcześniej jechałem bez blokady, teraz spróbuję. Paradoksalnie bez blokady wyjechałem. Bez blokady na high, tak? Tak, ja cały czas na high jeżdżę. Pre-collision mi cały czas też robi. Możliwe, że go to blokuje i słyszę, że cały czas ABS chodzi. Także próbuję jeszcze raz po mojemu z reduktorem. Na reduktorze, jak widać, to auto żwawiej się znacznie porusza odnośnie 4H, mimo wyłączonych wszystkich teoretycznie systemów, czyli pre-collision and kontrola trakcji, tak? Na reduktorze to auto no, dużo żwawiej. Mam wrażenie, że to jest
że reduktor to jest tylko takim trybem tylko terenowym, że można jeździć bez większych konsekwencji. No i to, że mamy tych 10 biegów, no tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, ile jest używanych. Jakby się ktoś pytał, jaki tutaj jest, no teoretycznie pokazuje mi, że w obecnym to jest 17 stopni podjazdu, także nie jest mało, ale dzisiaj jest bardzo sypki piasek, co zresztą było widać na pierwszym podjeździe, że tam mieli, poza tym się cały czas zapadamy. Nie jest to jak byliśmy tutaj w zimie z patrolem z M113, gdzie chodziłeś sobie po piasku jak po chodniczku. Dzisiaj jest to wybitnie zapadające się, więc zabawa jest przednia. Parę stopni, to jest taki parę stopni w tę stronę i parę stopni w tę stronę, także jest ciekawie. Nie wiem, czy będę próbował raz jeszcze, bo to jest taka bardziej orka niż podjeżdżanie. No i jeszcze nasza niechęć oczywiście do roboty, czyli 2,5 bara w każdym kole. Jedna z ciekawych funkcji, która została dołożona do tego samochodu, to jest możliwość zawracania w miejscu. Chodzi o to, że jedno koło tylnej osi jest zblokowane i dzięki temu ten samochód jest w stanie zawrócić w miejscu. Żeby to zrobić, to jest nic prostszego. Wystarczy włączyć napęd na 4 koła, nacisnąć przycisk, który znajduje się na podszybiu i teraz możemy zawrócić mniej więcej w średnicy 6 metrów. W takim razie pytanie, dla kogo jest Ford Bronco? Czy to jest bezpośredni konkurent Jeepa Wranglera? Powiedziałbym, że tak. Utarło się, i to już widać w internecie, że Ford Bronco jest podobno gorszym samochodem i gorzej wykonanym niż Jeep Wrangler. Ja niekoniecznie jestem tego zdania. Pamiętajcie, że jestem właścicielem Jeepa Wranglera. Tym samochodem podróżowało mi się bardzo dobrze. Na trasie jest o wiele lepszy niż mój Jeep i pewnie większość innych Jeepów. W terenie niewiele odstaje. Oczywiście różnica wielkości kół ma tutaj znaczenie. Pamiętajmy o tym, że to jest samochód, który wyjechał w takim stanie z salonu. No jedyne co, to możemy oczywiście sobie założyć twardy dach, jeżeli nie chcemy mieć miękkiego, aczkolwiek ja dzisiaj uważam, że bardzo fajnie byłoby mieć taką namiastkę kabrioleta, bo w sumie to kabriolet. Chcę podsumować to w taki sposób, że naprawdę nie rozumiem, do czego przyczepiamy się w tym samochodzie. Ten samochód jest surowy, to jest surowa terenówka i tak samo jak Jeep Wrangler, który też jest surowy, skrzypi, przecieka, to chyba nie cieknie. To wykończenie jest właśnie dlatego takie, żeby było go łatwo wyczyścić. Ja nie wiem i nadal podkreślam, nie wiem, dlaczego ten samochód został tak brzydko przyjęty na rynek, bo uważam, że to jest całkiem fajny samochód i sam bym się nad nim zastanawiał, ponieważ jedno auto bezsensowne już mam, to może byłoby drugie. Jeżeli chcielibyście się przejechać takim samochodem, to jest taka opcja. Wystarczy pojechać na jazdę próbną albo kupić ten samochód, ponieważ ten samochód jest do kupienia. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, dlatego jak chcecie zobaczyć, to zapraszam. Tym samym dziękując właścicielowi za możliwość przetestowania tego samochodu. Bez blokad miało być. Bez blokad jadę. To wolniej, cofnij, że się tam. Mud and roots. Ale patrz, widziałeś to? To wygląda górowo.